Cześć, ja jestem Piotr, a w dzisiejszym filmie pokażę Ci elementy znajdujące się na wstążce w Excelu oraz pokrótce omówię je. Wstążka w Excelu to pasek narzędzi umieszczony w górnej części aplikacji, zajmująca całą długość arkusza. Na mniejszych monitorach, na przykład w laptopach, potrafi pokazywać się jako zwinięty element, który należy rozwinąć, by skorzystać ze wszystkich jej opcji. Jest to pewnego rodzaju rozbudowany pasek narzędzi, za pomocą którego można szybko znaleźć polecenia niezbędne do wykonania określonych zadań. Jest kluczowym elementem interfejsu użytkownika, który ułatwia dostęp do różnych poleceń i funkcji programu. Dzięki niej jesteśmy w stanie szybko i efektywnie wykonywać różne zadania związane z przetwarzaniem danych w naszym skoroszycie. Wstążka składa się z 4 podstawowych elementów. Kart, które składają się z wielu poleceń podzielonych logicznie na grupy. Grup poleceń, czyli zestawów powiązanych ze sobą poleceń, które z reguły są wykonywane jako część poszczególnego zadania. Przycisków poleceń, którego naciśnięcie powoduje wykonanie określonej akcji, oraz przycisków otwierających okno dialogowe, czyli tych małych strzałek w prawym dolnym rogu grupy poleceń. Po jej naciśnięciu rozwija się nowe okno dialogowe zawierające szczegółowe opcje danej grupy poleceń, dzięki któremu mamy dostęp do jeszcze większej ilości opcji. Jak wcześniej wspomniałem, na wstążce znajdują się karty. Standardowa wstążka zawiera następujące karty poleceń. Plik, która zawiera podstawowe opcje dotyczące pliku, takie jak tworzenie nowego arkusza, otwieranie innego arkusza, zapisywanie, drukowanie, eksportowanie. Narzędzia główne zawiera najczęściej używane polecenia służące do m.in. zmiany czcionek, kolorowania, zmiany formatu danych w komórkach, sortowania i filtrowania danych, czy też tworzenia zasad formatowania warunkowego. W kolejnych kartach znajdziemy rozszerzenie poleceń znajdujących się w tym miejscu. Wstawianie zawiera polecenia dodawania do arkusza elementów takich jak tabele przestawne, wykresy, obrazy, wzory. Układ strony zawiera przede wszystkim polecenia służące do ustawiania parametrów drukowania. Może także służyć do zmiany motywu oraz podglądu dokumentu w formie, w jakiej zostanie wydrukowany. Formuły. Uwzględnia przede wszystkim wstawianie funkcji, ale zawiera także kilka poleceń umożliwiających sprawdzanie poprawności już wprowadzonych formuł. Znajdziemy tutaj grupy poleceń, które po rozwinięciu wskażą praktycznie wszystkie możliwe formuły, które można wykorzystać w arkuszu wraz z opisem danej formuły, który pokazuje się po przytrzymaniu myszki na nazwie konkretnej formuły. Dane. Obejmuje polecenia służące do szeroko pojętego zarządzania danymi umieszczonymi w arkuszu. Umożliwia pobranie danych z zewnętrznego źródła, odświeżyć istniejące zapytania i połączenia, sprawdzić poprawność danych czy też pogrupować komórki. Recenzja, w której znajdziemy opcję sprawdzania pisowni, tłumaczenia i dodawania komentarzy czy też chronienia arkusza, skoroszytu w celu uniknięcia np. edycji danych w pliku udostępnionym innym osobom. Pomoc, w której znajdziemy dostęp do pomocy Microsoft, jeśli napotkamy problem. Dodatkowe 2 karty, które widać u mnie, to Developer, która pozwala na pracę z makrami, oraz Power Pivot, dzięki której dostajemy dostęp do potężnego narzędzia ułatwiającego pracę z dużymi bazami danych. Jeśli ich u Ciebie nie ma, wystarczy prawym przyciskiem myszy nacisnąć na którąkolwiek kartę, a następnie wybrać Dostosuj wstążkę. Otworzy się okno z opcjami programu Excel, w którym znajdziemy więcej wstążek, które możemy dodać lub wyłączyć, jeśli uważamy, że któraś jest nam niepotrzebna. W takim przypadku wystarczy po prawej stronie odhaczyć, a wstążka sama zniknie. Było to omówienie podstawowej budowy wstążki. W następnych filmach będę przedstawiał praktyczne użycie poszczególnych kart, dlatego już dziś warto zasubskrybować kanał i zostawić dzwoneczek, by być na bieżąco z każdym kolejnym materiałem. Jeśli jest jakiś temat, który Cię interesuje, zostaw komentarz. Na pewno przeczytam i wezmę pod uwagę podczas tworzenia kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.